Podłączyłem i zainstalowałem sobie kamerkę samochodową Viofo A119V3. A dlaczego tą? Ano dlatego, że jest tania i dlatego, że ma przetwornik optyczny Sony Starvis, jakiś tam. I tak na dobrą sprawę nie ma akumulatora, tylko ma kondensatory, więc jest mniejsza szansa, że mi eksploduje coś przy szybie. Chociaż nie słyszałem, żeby kamerka eksplodowała. W każdym razie chodzi o to, że jest to taki kompromis jakości nagrania, która jest, krótko mówiąc, gówniana nawet w drogich kamerach, a ceną. Kupiłem gotowy zestaw do Hardwire z regulacją napięcia minimalnego akumulatora, tak żeby mi nie rozładowała kamerka akumulatora na postoju. Jest to po prostu element do wpięcia. Przechodzimy do instalacji. Najpierw otwórzmy bezpieczniki. Zdjęcie tego elementu stąd. Tu ma tutaj miejsce do podwadzenia. Trzeba jakimś plastikowym elementem, najlepiej czymś takim podwadzić, odsunąć. Najlepiej zdjąć uszczelkę, bo to pod uszczelkę wchodzi, potem będzie nam przeszkadzała. Ona potem łatwo wchodzi. Także tutaj nie ma w ogóle wielkiego problemu. I tu mamy dwie śrubki, które należy odkręcić, żeby dostać się w ogóle do bezpieczników. Po odkręceniu tych dwóch śrubek wystarczy szarpnąć, to się trzyma na raz, dwa, trzy, cztery, te żółte, 5 zaczepach i mamy dostęp do bezpieczników. Nie musimy tutaj niczego odkręcać, tu mamy otwieranie klapy, tu mamy regulację położenia zegarów, lamp, ale nie musimy tego odpinać na chwilę obecną. To, do czego się chcieliśmy dostać, już się dostaliśmy. Teraz trzeba by jakoś wymyślić trasę dla kabelka. Pamiętajcie, żeby nie wyszarpywać tego schowka, bo jedyne co możecie uzyskać to wyłamanie zawiasów. Tędy się nie dostaniesz do bezpiecznika. Jedyną bezpieczną drogą jest zdjęcie uszczelki, tego boczka, odkręcenie dwóch śrubek, zdjęcie tego po prostu i masz dostęp do bezpieczników. Natomiast tutaj to sobie tylko szkód narobisz. Ja zdjąłem, żebyście nie musieli. Kurtyna powietrzna zaczyna się gdzieś odtąd, więc tutaj spokojnie można upchać kabel, wepchnąć go jakkolwiek i puścić sobie tędy. Nie trzeba tego zdejmować. Ja po prostu chcę sobie puścić ładnie kabelek, żeby mi tutaj nie ćwierczał, nie wydawał jakichś dziwnych dźwięków i chcę go puścić na pewno nad tym cięgłem od kurtyny. Tutaj jest jakieś, nie wiem, żeby się to rozprostowywało, żeby to zadziałało jak potrzeba. Jeżeli to należy zacząć od góry, żeby ostrożnie, żeby tego nie złamać. To jest taki specjalny pin, który ma się złamać podczas otwierania kurtyny. Drugi pin jest tutaj i to jest wsunięte po prostu na ten nadmuch tak naprawdę. Tu jest ten nadmuch na boczną szybę. Żeby podłączyć kamerkę tym ustrojstwem od bezpieczników, trzeba się wpiąć tak, żeby zasilanie bezpiecznika szło na tą nóżkę. Czyli trzeba po prostu sprawdzić multimetrem, który bezpiecznik będzie do tego najodpowiedniejszy. No i należy unikać bezpieczników od komputerów i tak dalej. Ja użyłem jakiś wolny slot, który był zasilony i bezpiecznik od fotela. Tu montujemy bezpiecznik, ten, który był, że tak powiem, że tak zostaje tak jak było. A tutaj drugi, kolejny podaje nam zasilanie dalej. U mnie to wygląda w ten sposób, że ja to oczywiście zlutowałem, bo ja nie ufam tym złączkom. Tutaj jest zamontowany na bezpieczniku od fotela, tu jest bezpiecznik fotela na dole. Na górze jest 5 A bezpiecznik do kamery, ten, który zasila go na stałe. I tutaj na górze znalazłem wolny slot i zasilanie tutaj jest podpięte w momencie zapłonu, bo tam się pojawia prąd na zapłonie. Jest to też trzeba przelecieć multimetrem. Można wykorzystać po prostu te sloty. Może pokażę, które w tym przypadku, w tego konkretnego samochodu. O, to jest tutaj pierwsze. Jest blaszka i nie ma żadnego bezpiecznika. A tutaj jest ten bezpiecznik. Tu jest 20 w tym miejscu. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6 od prawej strony. Po prostu podłączyłem w ten sposób, tylko ten musi być zamontowany do dołu, no bo tu jest zasilanie podane akurat od góry. I tak to działa. A teraz jak szukałem tych bezpieczników? Wydaje mi się, że mam F37, 20 A, jest 12 V, to jest elektryczna regulacja fotela kierowcy. Myślę, że pod to bym mógł podłączyć na stałe zasilanie kamery. I tu mamy jeszcze 5 A bezpiecznik. To są gniazda USB i on działa dopiero po włączeniu zapłonu.
Zapłon włączony jest 12V. Zapłon wyłączę. Już spada. Tam pewnie z jakiegoś zasilacza dostaje jeszcze po prostu napięcie, ale to już będzie on uważał, że jest wyłączone. Powinno być ok. No i jeszcze masę będę musiał zamontować. Teraz sprawdzę, czy na tej śrubce zadziała. Masę dałem na tą śrubkę, jest ok. Jest po prostu do karoserii wpięta. W śrubku puściłem sobie, owinąłem ten kabel taką specjalną taśmą materiałową, żeby nie uderzał i nie dzwonił. No i on sobie tutaj u mnie tak schodzi. Można równie dobrze go wepchnąć po prostu, podwadzić ten słupek i go tutaj podpychać i też będzie dobrze. Nie przekrosuje tutaj poduszki powietrznej, bo zaczyna się ona dopiero w tym miejscu, więc w ogóle luz od tej blachy, aby zacząć. Tak to finalnie wygląda. Kabelek wchodzi tam do góry, do kamery. Tutaj są podłączone gniazda, zero. Podłączone są tutaj te bezpieczniki dodatkowe. Poowijałem wszystko tą taśmą, żeby nie dzwoniło. Tak to się starałem w razie, żeby się dostać, żeby sobie przestawić, jeżeli za niskie napięcie akumulatora ustawiłem, to żebym tylko ciach. Może przez schowek nawet to się podłączył. No i zamontowałem już słupek. Kamerka wisi. Nie da się zamontować tej kamerki tutaj, bo ładnie to wyglądało, ponieważ widzi tą bułę, więc trzeba ją zamontować gdzieś o tutaj. W związku z czym zdemontowałem to, żeby jakoś sprytnie kabelek w środku puścić, żeby to nie wisiało tak tutaj brzydko. To się dość łatwo ściąga. To trzeba rozsunąć od siebie, wówczas to puści. I tu są zaczepy takie zwykłe, wtykane. Wystarczy to delikatnie szarpnąć, to ładnie odchodzi. Tu nic nie pękło, jest wszystko cacy. Będę musiał jakiś otworek malutki zrobić, żeby ten kabelek puścić do kamerki i ją zamontuję jakoś tak tutaj. Zaraz to jeszcze będę musiał przetestować. Zrobiłem dziurkę w tej maskownicy, żeby przepuścić ten kabelek. Musiałem też tutaj wyrobić taki dołeczek, żeby ten kabelek przeszedł. Jak widać, kabelek wyszedł elegancko, to wygląda. No i to wszystko. No, w tym momencie sobie tak kamerka wisi, nic nie dynda. Nagrywa w trybie parkingowym, nagrywa w trybie jazdy. Wygląda to ok.